odczuwamy to w taki sposób, że nie mamy władzy nad tym potokiem myśli i nie możemy go przerwać. Gdyby przyjrzeć się tematowi myślenia, to faktem jest, że potoku myśli rzeczywiście nie możemy przerwać. I w bitwie o to, by przerwać, bo na pewno nie jeden z Was spróbował, jesteśmy tak naprawdę albo czujemy się skazani na porażkę. Niektórzy mówią o tym, że są w piekle bezustannego myślenia. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego nagrania jest sposób, w jaki myślimy i wyjaśnienie, dlaczego owo myślenie przynosi nam tyle bólu, oraz będę starała się podać receptę w 5 krokach, jak z tego myślenia wyjść. Co właściwie skłoniło mnie do podjęcia takiego tematu? Skłoniło mnie to, że osoby często mówią o cierpieniu, ogromnym żalu do siebie, że czegoś w przeszłości nie zrobili, co należałoby zrobić, i również mówią o dylematach dotyczących wyborów na przyszłość i decyzji takich, by zabezpieczyć siebie lub swoich bliskich przed jakimś hipotetycznym złem. Wszyscy zapewne znamy to doświadczenie. Ja przyznam się również, że wieczorem zmagamy się z myślami o źle podjętych decyzjach. Żałujemy wtedy wielu z nich, rozpatrujemy opcje, takie opcje, które gdybyśmy w przeszłości przyjęli, to rzeczy potoczyłyby się nie tak, jak teraz wyglądają. Na tej podstawie z kolei myślimy właśnie o przyszłości i zastanawiamy się, jakiego błędu nie popełnić, by życie naszych bliskich było takie, jakbyśmy chcieli. Konsekwencją takiego myślenia, czyli o przeszłości i o przyszłości w taki sposób, jest samonapędzający się lęk o to, by pokierować tym życiem właściwie. Rozterki takie, jak Państwo wiedzą, czasem nie mają końca. Wydaje się również, że potok takich myśli tak jak mówię, o przeszłości i przeszłości nie można zatrzymać, że odczuwamy to w taki sposób, że nie mamy władzy nad tym potokiem myśli i nie możemy go przerwać. Ale gdyby przyjrzeć się tematowi myślenia, to faktem jest, że potoku myśli rzeczywiście nie możemy przerwać. I w bitwie o to, by przerwać, bo na pewno nie jeden z Was spróbował, jesteśmy tak naprawdę albo czujemy się skazani na porażkę. Niektórzy mówią o tym, że są w piekle bezustannego myślenia. No dobrze. Jak już wiemy, że myślenia nie można przerwać, to co z nim zrobić, skoro to myślenie ciągłe naprawdę jest nie do wytrzymania i naprawdę odczuwane jest jako piekło wiecznego myślenia? Nim odpowiem na to pytanie, wytłumaczę, dlaczego myślenia naprawdę nie można przerwać. Tego naprawdę nie można po prostu przerwać. Jeżeli zrozumiemy, dlaczego nie uda nam się myślenia przerwać, to właściwie jesteśmy krok do przodu, bo chociaż nie będziemy myśleć o tym, jak go przerwać. Umysł jest aktywnością mózgu ludzkiego, który ma za zadanie myśleć. Ma oczywiście szereg innych funkcji, jak postrzeganie, zapamiętywanie, uczenie się, regulowanie uwagi, ale wszystko w ten czy w inny sposób sprowadza się do owego myślenia. Jak Państwo na pewno wiecie, mózg jest narządem i jak każdy inny narząd ma wykonywać swoją pracę w najlepszy sposób, tak by utrzymać organizm przy życiu. Czyli myślenie ma służyć życiu. A jak wielu z Was wie i o czym już mówiłam, doprowadza te nadmierne myślenie do lęków, do chorób,
zarówno psychicznych, jak i fizycznych, więc nie służy życiu. Inne narządy, wątroba, wymienię trzustkę, układ limfatyczny, serce, to również narządy lub części naszego ciała, których praca podtrzymuje organizm przy życiu. Tak jak mózg powinien, tak tamte też utrzymują. A jednak nikt nie mówi, że na przykład jest wykończony pracą swoich nerek lub że praca jego wątroby spędza mu sen z oczu, albo potok limf w jego układzie limfatycznym doprowadza go do obłędu. Czasem takie słowa, jak wymieniłam, słyszę o myśleniu. Rozumiecie Państwo, jak to jest, że nie narzekamy, chyba że te części są chore, na pracę innych narządów i organów naszego ciała, a narzekamy na pracę mózgu, na aktywność w formie umysłu, czyli myślenia. Można by założyć, że coś jest tu nie tak. Z punktu widzenia biologii i utrzymywania organizmu przy życiu, mózg ma działać tak, jak serce ma działać i bić, prawda, a wątroba oczyszczać nas z toksyn. Czyli jak już wiemy, że pracy mózgu, umysłu nie da się zatrzymać, dlatego że pracuje jak każdy inny narząd, to można zadać sobie pytanie, co z myśleniem jest nie tak, że przynosi tyle cierpienia i jak wcześniej powiedziałam, nie podtrzymuje naszego organizmu przy życiu, bo doprowadza nas czasem do chorób. Serce, jak pracuje prawidłowo, nie dostarcza nam bólu. Nerki, kiedy nie są przeziębione, nie powodują cierpienia. Żołądek, kiedy nie jest przeciążony na przykład zbytnim jedzeniem, nie powoduje bólu brzucha. Ból i cierpienie nasze narządy przynoszą nam wtedy, kiedy pracują niezgodnie z przeznaczeniem, czyli kiedy są popsute, chore, kiedy używane są nieprawidłowo lub są zepsute poprzez wieloletni brak dbałości i mocne nadwyrężenie. No, wniosek jest taki, że jeżeli mózg, umysł dostarcza nam cierpienia, to coś z nim jest, z tym myśleniem nie tak. Tak jak wcześniej mówiłam, muszę do tego zdania wrócić, myślenie, mózg, jak każdy inny narząd, ma przytrzymywać nasz organizm do życia, ma służyć życiu. Więc zapytajcie się siebie samych i sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, czy rozpamiętywanie minionych zdarzeń utrzymuje ten organizm przy życiu, czy jest wręcz odwrotnie, roztrząsając pewne scenariusze, myśląc o przeszłości czy przyszłości, nie niszczy w dłuższej perspektywie taka aktywność waszego mózgu życia. Czyli bym powiedziała, że wniosek nasuwa się tu jednoznaczny. Choć myślenia nie przerwiemy, czasem podczas snu to się udaje, to z myśleniem jest coś nie tak i w świetle tego, co wcześniej powiedziałam o innych narządach, myślenie nasze jest chore, bo dostarcza nam cierpienia. Tak samo jak czasem nerki nasze mogą być chore. No to jak już wiemy, że myślenie mamy chore i jeszcze do tego, że go nie przerwiemy, więc może go uleczyć, jak te nerki czy jak te serce. No nie tak łatwo uleczyć nasz umysł, gdyż myślenie choruje właściwie od zawsze. Sami wiecie, że myślenie, chorobę właściwie najlepiej leczy się na samym początku, kiedy dopiero się ona pojawia. Wtedy leczenie ma ogromną szansę powodzenia. Ale jak w przypadku myślenia,
Umysł nasz choruje od dziesiątek lat. Od dziesiątek lat coś nas w tym myśleniu boli, więc zdrowienie będzie bardzo długim i żmudnym procesem. Proponuję uzbroić się w wielką cierpliwość. Do zrobienia jest tak naprawdę 5 kroków. Od czego zacząć to zdrowienie? Jak już wcześniej powiedziałam, od uświadomienia sobie, że myślenia nie przerwiecie. I to jest pierwsza rzecz. Jeżeli myślenia nie przerwiecie, to już z nim nie walczcie. Odpuśćcie. Na pewno walczyliście już z tym nadmiernym myśleniem i wiecie, że nie da się tego tak łatwo przerwać. Próbujemy różnych rzeczy, próbujemy uprawiać sporty, przekierowanie myślenia na inne rzeczy. Kończy się czasem taka walka braniem leków uspokajających, ale to myślenia nie uzdrawia. Kolejnym krokiem będzie zauważenie, że możecie obserwować swoje myśli jak gdyby z poziomu meta, czyli że one przychodzą, jakaś myśl przychodzi i odchodzi. Skoro możecie już zobaczyć, że da się obserwować myślenie, to po jakimś czasie też zauważycie, że powaga, jakiej nadajecie każdej pojawiającej się myśli, traci na znaczeniu. Po jakimś czasie takiego procesu te zaprzątające was myśli staną się jak bicie serca. Po prostu będą w tle, ale będą przepływać, nie absorbując waszej uwagi. Kolejnym krokiem jest to, że nie będziecie się do tych myśli przywiązywać, do żadnej z nich. One będą po prostu przepływać. Ostatnim krokiem, milowym krokiem, który naturalnie się pojawi, będzie to, że nie będziecie się identyfikować z myśleniem. Tak zresztą, jak nie identyfikujecie się z pracą waszej trzustki czy sercem. Jak wam już trochę zabieram tą identyfikację, to będzie pytanie, w głowach niejednego z was pojawia się, no to z czym tu się identyfikować, ale to inne będzie na ten temat nagranie. Pytaniem jeszcze pozostaje to, w jaki sposób odróżnić chore myślenie od zdrowego myślenia, bo tylko jedno chcemy zatrzymać, a drugie chcemy mieć, bo myślenie, jak wcześniej powiedziałam, służy życiu. Czyli to myślenie niezdrowe nie będzie służyć życiu, a to drugie będzie służyć życiu. Myślenie to zdrowe jest konieczne, kiedy mamy na przykład rozwiązać jakiś problem, opierając się na faktach, a nie wyobrażonych scenariuszach. Przydaje się również wtedy, kiedy nie opieramy się na prawdopodobieństwie zdarzeń, ale mamy realne opcje do rozstrzygnięcia. Jest świetne oczywiście, kiedy przygotowujemy się do egzaminów. Ciężko wtedy wyłączyć myślenie lub gdy pomagamy dziecku rozwiązać zadanie na przykład z chemii lub jak się skupiamy na tym nagraniu, mam nadzieję. Więc na koniec, korzystając z okazji, chciałam zaprosić was Państwo do podzielenia się, jak jest z waszym myśleniem i czy wy uważacie, że więcej w nim choroby czy zdrowia. Ocencie sami, kroczcie ścieżką zdrowia, wykorzystujcie te 5 punktów, które wcześniej podałam i niech myślenie nie niszczy was, ale służy waszemu zdrowiu. Bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo.